We are live now. Yeah, live now, yeah. Edita or Tanya, would you like to introduce the event at all? Yeah, 1 second. I'm just, Mihai is just trying to connect it to the RSG Facebook page. Just, yeah, give me a second, so please. And Marisha, could you please blank your camera? Thanks. Tanya, you are mute. Okay, let's start now, please. Yeah. So yes, thanks. Yeah, thanks everybody for attending. We're going to have a live stream Facebook event on questions related to post-Brexit. The Public Interest Law Centre, that is Jean and Kasia, are going to do a presentation, and Edita is going to translate it into Polish. There will be an opportunity to ask questions at the end. The questions that we've taken are all questions that were asked by Roma advocates from different parts of the country. So yeah, so if you want, when you're ready, you can start. Thank you. Thank you, Tania, dziękuję. Czyli będziemy mieli teraz szkolenie na żywo prowadzone przez PILK, organizację, która się nazywa PILK, i to będzie Jean i Kasia. Ja, moja osoba Edyta, będę tłumaczyć. Pod koniec szkolenia będzie też możliwość zadawania pytań. Okay, guys, so we can start, yeah? Can you hear me? Good morning, everyone. My name is Jean, and I work at the Public Interest Law Centre with my colleague Kasia. Kasia, do you want to introduce yourself? Hi everyone, dzień dobry. And today we're going to cover a little bit about what changed after Brexit. And just to begin by the most simple things is, since the 1st of January 2021, European nationals require an immigration status, a permission to work and live in the UK, just like any other foreign nationals. Czyli na dzisiejszym szkoleniu, które będzie prowadził Jean i Kasia, którzy się w tym momencie przedstawili, skupimy się na tym, jak wygląda sytuacja po 31 grudnia 2020 roku, czyli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W tym momencie osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii potrzebują swój status imigracyjny, czyli to jest zgoda na to, aby mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, tak jak każda inna zagraniczna osoba, która przyjeżdża tutaj. We are going to go through questions that we've received in advance, but it is important to say that all information we're giving out today is simplified, and it's not a substitute for legal advice. That means that if you've got any issues or any question about your personal situation, you should always seek advice from a qualified advisor. Czyli skupimy się dzisiaj na 3 podstawowych pytaniach, które otrzymaliśmy od naszych współpracowników i od
peer advocates, nie bardzo wiem, jak to przetłumaczyć, ale te informacje, które będziemy dzisiaj przedstawiać, to są bardzo, bardzo uproszczone informacje i nie można je jakby przystosować do indywidualnych spraw. Jeżeli chodzi o to, jeżeli wy macie jakieś problemy, to po prostu będziecie musieli się zwrócić ze swoim statusem, będziecie się musieli zwrócić do imigracyjną pomoc. We will have a separate session focused on rights and entitlements as well. Maybe it's worth mentioning that now. Będziemy mieć osobną sesję taką szkoleniową, jeżeli chodzi o prawa, jakie mają tutaj osoby spoza Wielkiej Brytanii. Także ale to nie dzisiaj, dlatego że ta sesja byłaby za długa prawdopodobnie. The first the first question actually is for Kasia, and it relates to accessing your status online. So Kasia, what can be done when people have forgotten their emails or perhaps phone number that they applied with? Okej, czyli pierwsze pytanie teraz będzie prezentowała Kasia, czyli to jest, jeżeli zgubiliśmy swój e-mail, adres, swój numer telefonu i jak możemy odzyskać swój status. Thank you. So European citizens, they do not get a physical proof of their EU settlement scheme EUSS status. This status exists as a digital status that can be viewed through a government website. Czyli wszyscy obywatele, którzy się starali o zasiedlenie, nie mają jakby fizycznego potwierdzenia tego, czyli to nie jest żadna decyzja na papierze, ani to nie jest też plastik, jak wcześniej były dawane takie plastikowe karty. Ten status istnieje online i on może być sprawdzony przez stronę rządową. To log in to view and prove your status, you need first the number of the ID document that you used in your application, and second, access to the email address or the phone used in the application. I aby mieć wzgląd w swój status, swoje zasiedlenie online, musimy wejść na stronę View and Prove Your Status i do tego potrzebujemy numer dokumentu, który użyliśmy, jak robiliśmy aplikację, a także nasz e-mail adres i numer telefonu. So if you lost or changed your ID document and don't remember the number, you will not be able to log in to see your status. You can contact the advisor that helped you apply for status to see if maybe they have a copy of your passport or they noted down your passport number. Jeżeli zgubiliśmy swój dokument tożsamości albo też nie pamiętamy numeru, który był użyty, jak robiliśmy tą aplikację, wtedy nie możemy się zalogować przez tą stronę rządową i jakby nie możemy mieć wzgląd w nasz status. Wtedy najlepiej byłoby skontaktować się z osobą, która pomagała nam uzyskać ten status i zobaczyć, czy mają kopię naszego paszportu albo chociażby numer paszportu. Jeżeli nie, to wtedy trzeba się skontaktować z Home Office'em, żeby odzyskać swoje konto. And if you don't have access to your email or your phone number, then you can still use the other route to log in. So if you forgot your phone or you lost your phone, you can use the email or the other way around. But if you lost or forgot both your email and your phone, you will
also have to contact the Home Office to recover your account. Jeżeli nie mamy na przykład, nie pamiętamy albo nie mamy dostępu do swojego maila, wtedy, aby się zalogować na tą stronę rządową, możemy użyć numer telefonu. Jeżeli natomiast nie mamy numeru telefonu, nie pamiętamy numeru telefonu, możemy zalogować się używając swojego maila, czyli to można robić albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast jeżeli nie mamy nie pamiętamy, zgubiliśmy, nie mamy dostępu do swojego maila albo numeru telefonu, wtedy trzeba się skontaktować z Home Office'em również, żeby odzyskać swoje konto. To recover your account, you can contact the Home Office yourself or ask an advisor for help. And it is useful, but not necessary, but useful to have the unique reference number of your application. In my experience, it can take at least 2 weeks to recover your account and sometimes longer. And it's important to say that in the meantime, even though you have this digital status, you might struggle to prove it. And that can make it difficult to access work or benefits. It's not very fair, but that's how the system is at the moment. Jeżeli mamy problem z uzyskaniem dostępem do swojego konta, to wtedy tak naprawdę sami możemy się skontaktować z Home Office'em i poprosić ich o odzyskanie naszego konta, lub możemy poprosić osobę, która pomagała nam w zrobieniu aplikacji, aby ona skontaktowała się z Home Office'em. Z Kasi doświadczenia wynika, że to odzyskanie konta zajmuje około 2 tygodni, ale może być także dłużej. W międzyczasie oczywiście osoby te w dalszym ciągu posiadają swój status, dlatego że ten status jest od tego statusu, jeżeli chodzi na przykład o pracę albo o dostęp do zasiłków. Jest, Kasia? So this is why it is important to try and keep your details up to date. So details such as your passport number, your phone number, and email address. This is also useful because in some cases, especially if your application is still outstanding, the Home Office might contact you about your application. I know some people see emails where the Home Office say they tried contacting you multiple times, but this for Home Office can sometimes mean just one missed call or one email that might go to your spam or junk folder. But it is our responsibility to keep these details up to date, even if this is frustrating. Dlatego to jest tak ważne, aby trzymać wszystkie nasze dane dotyczące numeru paszportu, numeru telefonu, e-mail, adres uaktualnione. Dlatego, że Home Office może też się z nami skontaktować, jeżeli w sprawie naszej aplikacji. W niektórych przypadkach możemy zobaczyć e-mail z Home Office'u mówiący, że próbowaliśmy się z Tobą skontaktować wiele razy, ale w praktyce to może być na przykład tylko jeden telefon albo jeden e-mail, który idzie na przykład nie do naszej głównej poczty, ale na przykład do śmietnika. Dlatego to w naszym obowiązku jest, to jest nasza odpowiedzialność, żeby wszystkie te dane, a więc paszport, e-mail, adres, numer telefonu były zawsze uaktualnione z Home Office'em. And you can update your details on the government portal. And I believe that Roma Support Group have made a useful video tutorial on how to do this. Czyli te wszystkie dane mogą być uaktualnione na stronie rządowej i my jako Roma Support Group przygotowaliśmy też wideo pokazujące, jak krok za krokiem uaktualnić dane na stronie rządowej. Swoje dane, a więc mówimy tutaj o na przykład zmianie paszportu, zmianie numeru telefonu, zmianie maila, zmianie adresu tak samo. Thank you. Kasia, another question for you. What evidence should people with status have ready to present at the border when traveling? Thanks. So in theory, your status is automatically linked
to your ID document. And border checks should show that. They should see it in the system when you are crossing the borders. And that's another reason why it's important to update your online status when you get a new ID or a new passport. Because if you used an old passport in the application, but then you are traveling with a new document, there might be complications. They will not necessarily see the status, and you might be treated at the border like someone coming to the UK for the first time, like a visitor. Czyli pytanie było, jakie dokumenty tak naprawdę trzeba mieć, jak się podróżuje do Wielkiej Brytanii. Więc Kasia wyjaśniła, że w teorii nasz status jest automatycznie połączony z naszym dokumentem tożsamości, z tym, którego użyliśmy w czasie robienia aplikacji na zasiedlenie, na settle status. Ale to jest tylko teoria, natomiast w praktyce może okazać się zupełnie inaczej, dlatego to jest w ogóle nowy system, więc on prawdopodobnie jeszcze nie działa tak automatycznie, jak to powinno być w teorii, więc dlatego Kasia podkreśliła, że to jest bardzo ważne, żeby uaktualniać informacje na temat nowego ID dokumentu, czyli dowodu osobistego albo nowego paszportu, dlatego, że możemy być zatrzymani na granicy, dlatego właśnie, że jakby nie zmieniliśmy, nie uaktualniliśmy tych danych i w systemie po prostu pokaże się, że nie mamy tego statusu i jesteśmy traktowani jako po prostu wizytorzy, jako turyści, którzy przyjeżdżają pierwszy raz do Wielkiej Brytanii. As Edyta mentioned, so in practice, this is a new system and it is not always working still as it should be. And we have heard of many misunderstandings and discrimination. So it is always good to be prepared. I always recommend to my clients that they carry with them a printed copy of their decision letter or outcome letter. And a printout of the status from the online portal of the website. So the one with your photo on it. Because, sorry. Okay, so jeszcze raz podkreślam to, co Kasia też to powtórzyła, że jest to nowy system i nie działa to zawsze tak, jak powinno działać. I słyszeliśmy też bardzo dużo przypadków o różnych nieporozumieniach i dyskryminacji, jeżeli chodzi o UK Border Agency. I dlatego zawsze trzeba być przygotowanym i zawsze doradzamy naszym klientom, jeżeli podróżują do Wielkiej Brytanii, jeżeli wracają do Wielkiej Brytanii, żeby mieć zawsze ze sobą, czy wyjeżdżają, żeby mieć zawsze przygotowany ze sobą list z decyzją z Home Office'u, a także wydrukowany z tej rządowej strony, to jest status z naszym zdjęciem, z naszą fotografią. So even though this is not considered... Nie wiem, czy było wspomniane jeszcze czy było wspomniane o numerze, ale to chyba było wcześniej, przepraszam, zgubiłam się. Nie ma problemu. Yeah, so the application number will be in the outcome letter as well. Of course. But because this is not considered official proof, but it can be useful to show to the people at the border, to the border force, in case there is any issues. Czyli tak naprawdę te dwa listy, o których mówiliśmy, czyli ten list Home Office'u, na którym będzie numer aplikacji zaczynający się o 3434, czyli ten list o przyznaniu nam statusu, a także ten drugi list z naszą fotografią, tak naprawdę to nie są oficjalne dokumenty, że my mamy ten status, ale zawsze lepiej jest przygotowanym, prawda, i mieć jakieś potwierdzenie naszego statusu. Tak, jeżeli ktoś nam robi problemy, to może im się lampka zapali, że praca jest po naszej stronie. Maybe if there is issues, this will show that, we are in our right to do. If your application is outstanding still, it is important to first make sure your application is definitely outstanding. And for example, you have not missed an email with the decision.
And second, to carry with you the printed copy of not the decision letter because you don't have it, but of the certificate of application. And on top of that, proof that you have lived in the UK before the 31st of December 2020. W przypadku, kiedy w dalszym ciągu czekamy na decyzję z Home Office'u o przyznaniu nam statusu, a musimy wyjechać za granicę, Kasia powiedziała, żeby upewnić się, że mamy przy sobie wydrukowaną kopię certyfikatu naszej aplikacji, bo po złożeniu każdej aplikacji na Settled Status dostaje się certyfikat, że aplikacja została ważnie złożona, plus jakiś dokument potwierdzający, że żyliśmy w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku. Tu dodam, że warto też upewnić się, że ta aplikacja na pewno jeszcze jest w toku i gdzieś nie przyszła decyzja, którą ominęliśmy. Back to English. If you are unsure about this, it is really best to speak to an advisor about your specific situation. Czyli tak naprawdę każda sytuacja jest bardzo indywidualna i jeżeli nie jesteście pewni, to wtedy rozmawiajcie ze swoim doradcą, który pomagał wam w złożeniu aplikacji. Thank you. On to the next question. We're now moving to the subject of applications. And what guidance, Kasia, is there if someone has been in the UK for longer than 5 years, but they are finding it difficult to prove it? They don't have all the evidence to prove it. Okej, czyli następne pytanie to jest, jakie wskazówki są dla osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii przez dłużej niż 5 lat, ale nie są w stanie jakby udowodnić, nie mają wystarczającej ilości dokumentów, żeby pokazać, że faktycznie oni przybywali w Wielkiej Brytanii przez dłużej niż 5 lat. The Home Office committed to show flexibility on evidence, and especially in cases where people are vulnerable and in difficult situations. But in practice, it very much depends on the particular situation. So if this is your case, it's really best to speak to an immigration advisor. Więc Home Office pokazuje jakby bardzo taką elastyczność, jeżeli chodzi o przedstawianie dokumentów pokazujących ilustrujące nasz pobyt w Wielkiej Brytanii, w szczególności jeżeli chodzi o ludzi, którzy są, i to jest problem, jak przetłumaczyć na polski, którzy są bardziej jakby poszkodowani, dotknięci, którzy nie mają doświadczenia, nie mają wykształcenia, może nie znają języka angielskiego i tak naprawdę w praktyce to jest bardzo uzależnione od indywidualnych sytuacji, więc jeżeli jest jakiś problem, to najlepiej skontaktować się z imigracyjnym doradcą, żeby nam pomógł w sprawie statusu. The official list of documents that people can use includes bank statements or letters from employers, council tax bills or other bills, among other things. And the list of examples is on the government website. Czyli oficjalna lista dokumentów, która może być użyta przy składaniu aplikacji, to jest bank statement, listy od pracodawcy, rachunek za council tax albo inne rachunki, a cała lista dokumentów, jakie może być przedstawiona przy składaniu aplikacji, jest na rządowej stronie. But at PILC, we have worked with people who don't have these documents. We have supported a lot of people who were homeless for long periods of time. And for them, we used many different types of documents. For example, medical records or letters from charities they've interacted with, or in some cases, even police records or receipts from scrap collection.
Ale z doświadczenia PIL, czyli organizacji, która prowadzi to szkolenie w tym momencie, wynika, że tak naprawdę wiele ludzi nie ma tego rodzaju dokumentów, dlatego też można użyć innych dokumentów. Na przykład może być to historia choroby albo listy od innych organizacji charytatywnych, z którymi ta osoba składająca status jakby współpracowała albo miała kontakt. W niektórych wypadkach może to być też na przykład jakieś potwierdzenia policyjnych, records albo rachunki ze skupu złomu. So it's always worth exploring different options with help of an advisor. But in case where you cannot show anything, you can also make your application stronger by preparing a detailed witness statement and a detailed cover letter with your advisor. And this can really make a positive difference. I zawsze jest dobrze rozważać różne opcje. Oczywiście nie samemu, tylko musi to być zawsze z pomocą profesjonalnej osoby. W niektórych wypadkach, na przykład osoby, które nie mogą pokazać żadnych kompletnie dokumentów, wtedy jest możliwe na przykład użycie jakby zeznań świadków, czyli osoby, które znają osobę tą, która składa wniosek na zasiedlenia, także to może być jakiś taki list, który jest napisany przez jakąś profesjonalną osobę, przez organizację charytatywną, która po prostu pomaga tej osobie złożyć aplikację i tak naprawdę to czyni wielką różnicę. This said, we have noticed that the Home Office have been becoming more strict with how they view the evidence and what they are prepared to accept and how much flexibility they show. So it's not always black and white. Czyli w tym momencie jest zauważone, że tak naprawdę Home Office stał się bardziej restrykcyjny, jeżeli chodzi o to, jaką ewidencję, jakie dokumenty oni akceptują, jakie nie, tak naprawdę, czyli to nie jest wszystko takie jak białe i czarne, także zawsze jest bardzo ważne, żeby szukać profesjonalnej pomocy. The next question we have is for Jean. It's about family members. What family members can still join or apply for status? Następne pytanie jest do Żana, czyli to będzie, kto może przyłączyć się jako członek rodziny i kto może się starać o, to się nazywa family permit, czyli jakby rodzinne, trudno jest, zostańmy przy family permit może. Zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. So people can still apply as the family member of someone if that person has lived in the UK before or by the 31st of December 2020. Czyli w dalszym ciągu osoby mogą się starać o status jako członkowie rodziny, jeżeli ktoś mieszkał tutaj, mieszkał w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku. Who are the family members that are included in this? Teraz wymienimy członków rodziny, którzy mogą się starać o status. Spouse, civil partner or unmarried partner if they're in a relationship with someone from the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein, and the relationship must have started by the 31st of December 2020 and must still subsist or exist now. Czyli członkowie rodziny to jest małżonek, partner albo niezamężne pary, jeżeli ta relacja między tymi osobami istniała przed 31 grudnia 2020 roku i w dalszym ciągu istnieje. Czyli to mówimy o osobach z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Children, grandchildren and great-grandchildren under 21 years old. Następni członkowie rodziny to są dzieci, wnukowie, prawnukowie poniżej 21 roku życia. Dependent children, grandchildren or great-grandchildren over the age of 21. Zależne dzieci, wnukowie, a także prawnukowie powyżej 21 roku życia. And that applies to those who are related to someone from the EU, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein, or if they're related to their spouse or civil partner. Czyli to jeżeli jest się te osoby, to wszystko członkowie rodziny, te zależne dzieci, wnukowie i prawnukowie powyżej 21 roku życia, jeżeli są spokrewnione z kimś z Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu. And the last category of family members are dependent parents, grandparents, or great-grandparents. I ostatnia kategoria członków rodziny to są zależni rodzice, grandparents, dziadkowie i pradziadkowie. Now, I just want to go into a little bit more of these categories because there's a couple of things to talk about, if that's okay. Czyli Jean by chciał jakby poświęcić uwagę każdej z tych kategorii, bo to mogą też inne warunki dotyczyć tego. Let's start with the simplest one. Children of parents who have status can simply be linked to their parents' application. So if you have an under 18, under 21, in fact, a child, you can just link them directly to your application, and I'll explain what you need to do that. Czyli Jean zacznie od najprostszej kategorii, czyli dzieci, których rodzice mają status, czyli to jest tak naprawdę najprostsza aplikacja, dlatego że dzieci poniżej 21 roku życia są jakby podłączone pod aplikację rodziców. You will need the ID, the birth certificate, which will be the proof of child and parent relationship. You will need the number of the application of the parent and proof of residence. Aby złożyć tą aplikację, czyli złożyć aplikację dla dziecka, będzie potrzebna jakaś forma dowodu osobistego dziecka, czyli może być to albo paszport, albo dowód osobisty, metryka urodzenia dziecka, dlatego żeby pokazać pokrewieństwo między rodzicem a dzieckiem, rodziców numer aplikacji zaczynający się od 3434, a także dowód na to, że dziecko przebywa w Wielkiej Brytanii. Just a word of caution on children with no status. We will come back to it in the session on entitlements, but I think it's worth just flagging up that you will find that children you feel they may not need the status, but actually if they access healthcare and they don't have the status, you may be charged at 150% for the care, say if they have to go into hospital or see a specialist. So I think if you have status and you have children who haven't applied for status, it's really important you do it as soon as possible. Oczywiście to będzie osobny, Jean wspomniał, że to będzie osobny temat na następne szkolenie o dzieciach, które nie mają statusu, ale w tym momencie nie wszyscy wiedzą, że jeżeli rodzic ma status, tak naprawdę osobno musi starać się o status dla dziecka, dlatego że jeżeli dziecko nie ma tego statusu, a na przykład potrzebuje dostęp do służby zdrowia, potrzebuje pójść do lekarza, wtedy na przykład może zostać obciążony kosztami za pobyt w szpitalu. Dlatego jest bardzo ważne, żeby złożyć także dla dzieci osobne aplikacje na settled status. Yeah.
Moving on to the other category I want to talk about is unmarried partners. If you're not married, but you have been in a relationship and you think you can apply for settled status, or you want to apply for settled status, you need to show that the relationship is genuine and also still existing. And that needs to be proven to the Home Office. And I would strongly advise that if that is your situation, you get help from an advisor, a qualified advisor. Następna kategoria członków rodziny to są niezamężne pary. Jeżeli chodzi o ten przypadek, to trzeba pokazać, oczywiście trzeba udowodnić Home Office'owi, że ten związek jest prawdziwy i istnieje cały czas. I to trzeba będzie pokazać i udowodnić Home Office'owi. The other term I wanted to go over is the term dependent. What does a dependent child or grandchild over the age of 21 mean? Or what does a dependent parent or grandparent mean? Dependency is defined as either financial or receiving personal care on serious health grounds. In each of these cases, whether the dependency is financial or because of health, it will need to be evidence, it will need to be proven to the Home Office. And there's two ways of proving that. If it is financial, it will need to be proven by bank statements and money transfers. And if it is about health, then I would advise a letter from hospital consultant or other relevant professional, social workers and so on, to again show that there is a relationship of dependency. Następną rzeczą, na której Jean chciałby się skupić, wyjaśnić, co to znaczy zależne, czy na przykład zależne dzieci albo zależni rodzice, wnukowie czy dziadkowie. Więc zależność jest zdefiniowana jako albo finansowa, albo polegająca na otrzymywaniu pomocy związanej ze stanem zdrowia. Jeżeli chodzi o tą zależność finansową, jeżeli chcemy udowodnić to przed Home Office'em, to musimy pokazać na przykład bank statement, czy wyciągi z naszego konta, albo na przykład pokazujące, że wysyłaliśmy pieniądze za granicę, na przykład pomagając finansowo. Jeżeli chodzi o zależność związaną z opieką zdrowotną, to musimy pokazać jakieś listy ze szpitala albo od profesjonalnej konsultantów, że pomagamy tej osobie, jeżeli chodzi o stan zdrowia. Bardzo ciężko jest to przetłumaczyć na polski tak, żeby to było zrozumiane. W języku angielskim to brzmi znacznie prościej, ale jeżeli na koniec szkolenia będą jakieś pytania, to postaramy się je jeszcze raz wyjaśnić i wszystko, żeby to było bardzo przejrzyste. Hi, Jean, I can't hear you. Sorry, the last question on this is, I guess, is what can family members apply for? Czyli ostatnią rzeczą, którą Jean by chciał powiedzieć, to jest o jaką rzecz, o jaki status tak naprawdę członkowie rodziny się starają. What I'm thinking here is, particularly if you're abroad, then there's two applications you can make. The first one is an EUSS family permit, which lets you come to the UK for up to 6 months, and you can work and study and come and go as many times as you want before the permit expires. Czyli mówimy tutaj o członkach rodziny, którzy są poza granicami Wielkiej Brytanii, a chcieliby przyłączyć się do swojego członka rodziny. Pierwsza aplikacja nazywa się EUSS Family Permit i ona musi być złożona, zanim się przyjedzie do Wielkiej Brytanii. Pozwala ona na to, aby przyjechać tutaj na okres do 6 miesięcy. W ciągu tych 6 miesięcy można tutaj studiować, pracować i tak naprawdę w ciągu tych 6 miesięcy można przyjeżdżać i wyjeżdżać bardzo wiele razy, dopóki ten Family Permit nie skończy się. And the other one is EUSS,
if you're eligible. And there's two ways of doing that. If you have ID with a chip in it, or a passport with a chip in it, then you can apply directly from outside the UK. If you don't, then you can apply within 3 months of arrival in the UK. So if you don't have a chipped ID, what we would advise is you first apply for the family permit, and then within 3 months of arrival, you then apply for EUSS. Następną aplikacją, jaką członek rodziny może zrobić, aby przyjechać tutaj do Wielkiej Brytanii i połączyć się z osobą, która tutaj mieszka, jest EUSS status, czyli zasiedlenie. I aby to zrobić, można to zrobić zanim przyjedzie się do Wielkiej Brytanii, ale potrzebny będzie albo dowód tożsamości z chipem, z takim małym srebrnym kwadracikiem, albo paszport z chipem. Jeżeli tego nie posiadamy, to wtedy trzeba najpierw się starać o family permit, przyjechać do Wielkiej Brytanii i wtedy starać się w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu do Wielkiej Brytanii o status. It's a bit complicated. It's a bit complicated. It might be confusing for the people with EU family permit or EUSS, especially when they don't have the document with the chip. I mean, again, as many of these applications, we would again advise to seek advice before making these applications. I think any immigration application needs someone. It's just here's more to kind of give an overview of, you know, whether it's possible or not and what kind of application you can make. To może być troszkę takie mylące dla ludzi, jeżeli ktoś ma paszport albo dowód osobisty z chipem albo bez chipa, a więc tak naprawdę jeżeli ktoś nie jest pewny, co zrobić, a chciałby przyjechać do Wielkiej Brytanii i połączyć się z członkiem rodziny, który tutaj przebywa, która tutaj mieszka, więc tak naprawdę zawsze trzeba prosić o profesjonalną pomoc imigracyjnego doradcy. Thank you. The next question now is about what documents will people need when they have pre-settled status and they want to apply for settled status. Kasia, do you want to cover that? I następne pytanie jest, jakie potrzebne będą dokumenty dla tych osób, które posiadają wstępne zasiedlenie i chcieliby zmienić to na to jakby stałe zasiedlenie, czyli przechodząc z pre-settled status do settled status, wyjaśnimy, jakie dokumenty są potrzebne. So again, in the perfect world, it is very useful to keep hold of the documents that are listed on the government website, the ones we have already mentioned. So maybe payslips, utility bills or council tax bills, bank statements, letters from schools, letters confirming your benefits, and so on. I znowu, jak Kasia wspomniała, w idealnym świecie byłoby wspaniale, jeżeli trzymalibyśmy wszystkie dokumenty, które są wymienione na stronie rządowej, czyli jak wcześniej już wspomnieliśmy, to są wyciągi z konta, wyciągi z zarobków, jakieś rachunki za światło, wodę, gaz, albo rachunek za council tax, listy ze szkoły, albo listy potwierdzające, że otrzymujemy zasiłki. Maybe I should add, with bank statements, it's not just enough to have a card, but the bank statement has to show transactions for a certain month, so that you have had to be physically in the UK to pay, for example, in a shop or groceries and so on. Jeżeli chodzi o wyciąg z konta bankowego, to nie jest wystarczające, że posiadamy tylko kartę bankową i tak naprawdę nie ma na tej karcie bankowej żadnej transakcji. Właśnie trzeba pokazać, że wykonujemy tam transakcje, że robimy zakupy, że płacimy w sklepie,
I to właśnie pokazuje, że jesteśmy jakby fizycznie w Wielkiej Brytanii. Czyli samo posiadanie konta bankowego, które nie pokazuje żadnych transakcji, nie jest jakby dowodem na to, że jesteśmy fizycznie w Wielkiej Brytanii. But we also know very well that in practice, this is not always possible to collect all of these documents. I guess the question is of just painting a picture, so it's almost collecting bits by bits, so a little bit of statements and then a little bit of letters of payslips. That's also all fine. Czyli tak naprawdę w praktyce często jest tak, że nie jesteśmy w stanie mieć tych wszystkich dokumentów i chodzi o to, żeby po prostu pozbierać jakieś fragmenty dokumentów, czyli tam może być naprawdę cokolwiek, z jakiegoś okresu bank statement, z jakiegoś innego okresu rachunek za światło, wodę, gaz, cokolwiek. And ideally it should cover 6 months out of every 12 months period. I idealnie tak naprawdę powinny te dokumenty pokazywać, że przebywaliśmy w Wielkiej Brytanii w ciągu 12 miesięcy, 6 miesięcy, czyli w ciągu roku, pół roku. Innymi słowy. At least. Yeah. But if you don't have the above things, you can also keep a note of charities and organizations that you have been working with. I sometimes know clients that have worked with organizations, but they don't remember the names or the names of the people. And that's useful because they can later write letters of support for you. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przedstawić tych dokumentów, to tak naprawdę dobrze byłoby trzymać jakieś notatki z nazwami organizacji, do których zwracaliśmy się o pomoc, może imiona pracowników. Również dlatego, że jeżeli później ktoś będzie się zwracał do home office'u, tak naprawdę to będzie bardzo, bardzo dużym ułatwieniem, żeby napisać taki list, który pomoże uzyskać status. And I would like to add 3 important things to keep in mind when switching from pre-settled status to settled status. Kasia by chciała wspomnieć 3 bardzo ważne rzeczy, które pomogą nam przejść z tego wstępnego zasiedlenia na stałe zasiedlenie, czyli przechodzimy z pre-settled status na settled status, pokazując, że mieszkaliśmy tutaj, przebywaliśmy w Wielkiej Brytanii dłużej jak 5 lat. First, you can apply for settled status as soon as you become eligible. So as soon as you have lived in the UK for 5 years. You don't have to wait until your pre-settled status is close to expiring. Czyli trzeba starać się o stałe zasiedlenie, czyli settled status, tak szybko jak przeżyliśmy w Wielkiej Brytanii 5 lat, czyli nie musimy czekać tak naprawdę, aż to nasze wstępne zasiedlenie jakby wygaśnie, czyli nie musimy czekać 5 lat od uzyskania wstępnego zasiedlenia, tylko tak naprawdę to jest, liczymy czas, kiedy fizycznie przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, kiedy upływa ten okres 5 lat. The second thing is the government says that you switch from pre-settled to settled status, but it's not the best word to use here because in reality, you have to submit a completely new application for settled status. Czyli tak naprawdę przechodząc z tego wstępnego zasiedlenia do stałego zasiedlenia, to tak naprawdę w praktyce oznacza, że my po prostu składamy nową aplikację na settled status. Czyli to nie jest takie automatyczne jakby przeskoczenie z jednej aplikacji na drugiej, tylko po prostu składamy nową aplikację. And we know it's very confusing and many people log into the government websites to see their pre-settled status profile in the government portal and they cannot find the option to switch or to upgrade. So it can be very confusing, but you just have to make a new application. And if you are unsure how to do it, best to speak to an advisor.
Czyli tak naprawdę może to być mylące, bo wielu ludzi, kiedy już wie, że może jakby przejść z tego wstępnego zasiedlenia na stałe zasiedlenie, oni logują się na swoje konto i widzą tam decyzję, że otrzymali pre-settled status i tak naprawdę szukają, nie wiem, jakiś guzik czy jakiejś opcji, żeby mogli po prostu przeskoczyć na settled status i to jest bardzo mylące, czyli tego się jakby nie da uaktualnić, to trzeba po prostu złożyć nową aplikację. And the third point is that there are some cases in which you or your family member can qualify for settled status before reaching the 5 years of living in the UK. I will list them now. W niektórych przypadkach osoba albo członek rodziny może kwalifikować się wcześniej na stałe zasiedlenie, na settled status przed upływem 5 lat. I w tym momencie Kasia wyliczy, kiedy osoba jakby ma prawo do stałego pobytu przed upływem 5 lat. So these cases include if you had to stop working permanently because of an accident or illness. Czy pierwszy przypadek to jest, kiedy osoba musiała kompletnie przestać pracować ze względu na wypadek w pracy, nie musi być to pracy, na wypadek albo na problemy ze zdrowiem. Second is if you reach state pension age or retire early. Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny albo przeszła wcześniej na emeryturę. And if you start working in another European country and come back to the UK regularly. Oraz osoby, które pracują w innym kraju Unii Europejskiej i powracają do Wielkiej Brytanii regularnie. All of these cases come with additional conditions and can be quite complicated. So again, if you think any of these might be your case, it's best to speak to an immigration advisor. Tak naprawdę wszystkie te przypadki mają jeszcze jakby dodatkowe elementy, które muszą być spełnione, dlatego to może być dość skomplikowane. Jeżeli myślicie, że akurat w waszym przypadku podpadacie pod jeden z tych 3 punktów, to najlepiej jest skontaktować się z doradcą imigracyjnym. Thanks. The final question we have is for Jean. And it is, what are the specific rules on the length of time being out of the country with EUSS status and how will this look in practice? Czyli ostatnie pytanie, które teraz przedstawi Jean, to będzie, jak długo możemy pozostawać poza granicami Wielkiej Brytanii, jeżeli mamy przyznany status i jak to tak naprawdę wygląda w praktyce? So people with settled status can be out of the UK for 5 years, which is quite a bit better than, say, those with old-style indefinite leave to remain, who can only be out of the UK for 2 years. Osoby, które mają przyznany status, stałe zasiedlenie, mogą pozostawać poza granicami Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, co jest lepsze w porównaniu ze starym stylem settled status, które się nazywało indefinitely leave to remain. Osoby, które dostały stały pobyt home office'u w latach 2004 około, mogą przybywać poza granicami Wielkiej Brytanii tylko przez 2 lata. For people with pre-settled status, they can be out of the UK for up to 2 years. Osoby z wstępnym zasiedleniem, czyli osoby, które mają pre-settled status, mogą przebywać poza granicami Wielkiej Brytanii przez 2 lata. And so if people come back, they can continue living here and enjoy their entitlements. However, what's important here is that
if you have pre-settled status and you are hoping to apply for settled status, then you must remember that you will need to make a new application, which includes proving that you have lived for 6 months of each year over a continuous period of 5 years. So just to remember that if you end up living for 2 years, you might not be able to prove that, you might not be able to apply for settled status. And that means that at the end of that 5 year of your pre-settled status, that comes to an end. Czyli osoby, jeszcze raz Pani, osoby, które mają pre-settled status, mogą przybywać poza granicami Wielkiej Brytanii przez 2 lata, ale trzeba też pamiętać, że jeżeli osoby te będą chciały złożyć nową aplikację na settled status, czyli muszą jakby pokazać, że one przebywały w Wielkiej Brytanii przez 6 miesięcy każdego roku, czyli pokazać jakby tą kontynuację swojego przebywania tutaj przez okres 5 lat. I w takim przypadku, jeżeli ktoś był poza granicami przez 2 lata, może nie być w stanie po prostu udowodnić tego ciągłego pobytu i nie dostać stałego statusu, czyli stałego zasiedlenia. So let me clarify. If you have pre-settled status and you go abroad for like constant period of 2 years, so then you can't prove that actually you were living in the UK because you were not living. So this period doesn't count for the settled status purposes. So you start when you come back. It starts from the beginning, yeah. Well, it does and it doesn't, in the sense that if you had lived in the UK before, so say you had lived in the UK for 3 years, then you got pre-settled status, you live here for 2 years, that's already 5. I mean, and say you went traveling at that point for 1 year. I mean, first of all, I would advise that you apply for settled status at that point before you go traveling. But say like if you went traveling for a year and came back and you've got your pre-settled status, you could still make the application for settled status based on the 5 years before you went traveling. But if you go, say for even 12 or 18 months, and you only had been living in the UK for 2 years, actually that's going to be the end. I mean, after that, you won't be able to apply for settled status because you won't build that 5 years continuous period. And actually at the end of your pre-settled status, when that expires, that will be finished. You won't be able to reapply for pre-settled or settled status. Oh. So 3 years plus 2 years, so it's okay because then still you can apply for settled status even if you live for 2 years. Well, if you had, what I mean is, I just gave an example as to if you had lived in the UK prior to getting pre-settled status. Yeah. Of course. Yeah. Czyli to może być troszkę mylące, ale po prostu jeżeli ktoś mieszkał przed uzyskaniem wstępnego zasiedlenia w Wielkiej Brytanii przez jakiś okres i później wyjeżdża na 2 lata, to jest okej, ale jeżeli jest to dłuższy okres, to wtedy tak naprawdę może po prostu po 5 latach stracić ten pre-settled status i nie będzie mógł się już starać o ani pre-settled status, ani settled status. So, zanim ktokolwiek zdecyduje się wyjechać za granicę, zawsze jest dobrze poradzić się imigracyjnego doradcy. Okay, I think it's a bit confusing, but yeah, it's good to know. It's always good to ask a question. Thank you. That's it for today. I think in terms of questions and so on, I don't know if comments are open on Facebook, but it could be useful to ask people to put any questions they have when they watch the video. And we will see everyone again soon for the entitlement session. Okay, so when will be the next session? Do you set up already the date? No. Okay. Just to let you know that there's no questions at the moment on Facebook. So yeah, it's no specific questions. Okej, czyli na tym zakończyliśmy dzisiejszą sesję. Następna sesja, jak jeszcze data jest nieustalona, będzie
na temat praw, jakie mają osoby z Wielkiej Brytanii, które mają settled status i pre-settled status. Am I allowed to ask a question? Yeah, sure, Marisha, yes. So my question will be about the 6 months out of 1 year. Does it need to be continuous, for example, from the 1st of January till June, or can it be from January to March and then from the August till September, till the end of the year, for example? I don't know if we have Kasia, because I see the message from Jean. He left already. No, I'm still here. You are still here. Yeah. But I do can also, have to go. I can answer the question, no problem. Go ahead, Kasia. Should I answer it, or Edita, would you prefer to No, please. No, Marysia, please answer. Okay. Do you want me to translate into Polish, yeah? What Marysia asked. Pani Marysiu, pani zapytała, czy jeżeli chodzi o ten 6-miesięczny okres, czy to na przykład musi być od stycznia do czerwca, pierwsze 6 miesięcy albo następne 6 miesięcy roku. Wydaje mi się, że o to Marysi chodziło, prawda? Tak, yes. So that's the guidance says it has to be 6 months in any 12-month period. So first of all, it's not even a calendar year, but any 12 months they can look at. And the second thing is it doesn't matter. It can be January, March, May, every 2nd month, or it can be like you said, Marysia, every 3 months or so, as long as there isn't a gap that is longer than 6 months, like in one block. Czyli Kasia powiedziała, że to, co Home Office mówi, to nie musi być nawet cały kalendarzowy rok, to nie musi być pełny kalendarzowy rok, tylko to może być na przykład, i to nie musi być pod rząd pierwsze 6 miesięcy albo drugie 6 miesięcy roku, to może być na przykład styczeń, marzec, maj, wrzesień, tak długo jak to jest 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Czyli ten okres, czyli to nie musi być okres od stycznia do grudnia, to nie chodzi o to, tylko to musi być w ciągu 12 miesięcy, 6 miesięcy dowodów, dokumentów, aby pokazać, że jakby fizycznie się przebywało w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. I może to, że ta przerwa sama przerwa nie powinna być dłuższa niż 6 miesięcy, chociaż jeżeli to jest 7 miesięcy na przykład, czy 8, to też nie jest koniec świata, zawsze warto się zapytać doradcy, tym bardziej, że w czasie pandemii też Home Office wydało zupełnie nowe guidance na temat tych nieobecności w związku z pandemią. Czyli w związku z pandemią wydali nowe jakby wskazówki, nowe wytyczne. Czy one się teraz zmieniły z powrotem, czy funkcjonuje to dalej? Bardzo dobre pytanie. Niestety nie znam, nie pamiętam, do kiedy to było. Mnie się wydaje, że jest bardzo niebezpieczne mówienie ludziom, że mogą być za granicą do 2 lat, kiedy właściwie praktycznie nie mogą być 2 lat za granicą. Więc mnie się wydaje, że o tym nie powinno się mówić. To Pani Marysiu, bo to nie chodzi, ja rozumiem, o co Pani mówi, bo my mówimy o ludziach, którzy tutaj mieszkają, którzy na przykład pobierają zasiłki, które dostają housing benefit, które dostają inne zasiłki, ale mówimy na przykład, tak jak Jean powiedział, o tych ludziach, którzy podróżują, prawda? Okay, can I just say that it's been over an hour and we don't really have much time now left. Can I just ask a question from someone that I've just, so what happens if someone doesn't apply to switch to settled status, someone who has pre-settled and it expires before they apply for settled status? That's the question. That's the good question. Well, I guess, again, as I have already said, it's
the theory and the guidance is one thing, and what is going to happen in practice is another thing. And it's a huge social experiment. So we really don't know what approach will the Home Office take on this. And there's, I would say, it's individual. Each case is looked individual. So it's always good to ask, like you guys, PILK or any immigration advice, because it's so individual cases. So you can't even compare. Yeah, I'm sorry. I have to go as well. I'm going to White we've got City. to finish the session now. Yeah, but thank you. Good questions, a few, but okay, we can always get back and we will have another session. Yeah. Yeah, and thank you, Jean. Thank you, Kasia, for the presentation. And thank you, Edita. Thanks a lot. Thank you. Really good presentation. Really nice training. Thank you, Kasia, and thank you, Jean. Bye-bye. Bye.